kochani, dzisiaj mam dla Was coś nowego. Nauczymy się robić na drutach. I proszę, zanim wyłączycie filmik twierdząc, że nie, ja tego nie umiem, to dla mnie za trudne, nie mogę tego ogarnąć, to proszę, dajcie mi szansę, a ja pokażę Wam, że to po pierwsze bardzo proste, a po drugie, kiedy już załapiecie jak to idzie i nabierzecie trochę wprawy, niesamowicie relaksujące. Także zrobimy sobie dzisiaj bardzo prosty szalik. Użyjemy absolutnie najprostszego ściegu francuskiego. Użyjemy bardzo grubej włóczki, żeby nam szybko przybywało robótki. I uwierzcie mi, poradzicie sobie bez najmniejszego problemu, nawet jeśli nigdy wcześniej nie próbowaliście. No to co? Do dzieła! Jeśli chodzi o materiały, to na pewno przyda nam się włóczka. Ja wybrałam sobie Himalaya Everyday Big w takim ładnym, ciemnomorskim kolorze, zwanym też Petrol Blue. To jest 100% akryl anti-peeling, czyli niemachacący się akryl lepszej jakości. Powinien się dobrze sprawdzić na pierwsze próby, bo jest gruby, 80 metrów w 100 gramach, mięciutki, gładki, no i dobrze zniesie ewentualne prucie. Ja zużyłam 2,5 motka. Jeśli zmniejszycie sobie liczbę oczek, to pewnie zmieścicie się i w 2. Będziemy też potrzebowali drutów. I teraz tak, możecie użyć drutów na żyłce albo drutów prostych. Dla tego konkretnego szalika nie ma większego znaczenia, na co się zdecydujecie. Różnica jest zasadniczo taka, że druty na żyłce będą bardziej uniwersalne, bo można na nich przerabiać nie tylko prostokąty, można robić też na okrągło, co przydaje się na przykład przy czapkach czy swetrach. Ale z drugiej strony dla wielu osób druty proste są łatwiejsze w obsłudze i ja na przykład też wolę pracować na nich, także to jest taka bardzo indywidualna kwestia. Więc po prostu wybierzcie takie druty, jakie Wam najbardziej pasują. Uważajcie tylko, żeby dopasować ich rozmiar do tego, co zaleca producent do danej włóczki. Ja użyję drutów 9 mm i będę pracować na drutach z żyłką, ale tylko dlatego, że proste druty byłoby mi trudniej zmieścić w kadrze. Przyda nam się też igła do włóczki, ja użyję tej z zestawu obręczy i tradycyjnie moje ulubione ostre nożyczki. Idea jest taka, że każdą robótkę powinniśmy zacząć od zrobienia próbki. Akurat przy szaliku nie jest to tak absolutnie konieczne, bo nawet jeśli wyjdzie Wam nieco węższy albo szerszy, to żadna tragedia się nie wydarzy, ale przy jakichś innych projektach już może nie być tak łatwo. Próbkę robi się w ten sposób, że na banderoli sprawdzamy, jakie wymiary ma próbka według producenta, w tym przypadku to jest 9,5 oczka na 12 rzędów i razem powinno nam to dać kwadrat 10 na 10 cm. Nas nie interesuje teraz wysokość, więc zrobiłam tylko kilka rzędów, przerabiając też o kilka oczek więcej niż w tej standardowej próbce na wszelki wypadek. Teraz przykładam sobie jakąś miarkę i sprawdzam, ile oczek mieści się w 10 cm. Tutaj jest ich 9,5, czyli tyle samo co w standardowej próbce, ale gdybym przerabiała oczka luźniej lub bardziej ściśle, to mogłoby mi wyjść zupełnie coś innego, dlatego zawsze lepiej to zrobić i sprawdzić. Teraz już wiem, że muszę zrobić niecałe 10 oczek, żeby uzyskać 10 cm plecionki, więc jeśli chcę, żeby mój szalik miał około 23 cm szerokości, to muszę zrobić 22 oczka. Oczka brzegowe zajmą nam troszeczkę mniej miejsca. Próbkę możemy sobie spróć, już nam się nie przyda. Ok, skoro matematykę mamy z głowy, to zaczynamy dzierganie. Będziemy nabierać oczka metodą klasyczną, który być może pamiętacie z komina, który robiliśmy na rękach. Łapiemy 2 druty razem i jakieś powiedzmy 80 cm od końca włóczki robimy sobie pętelkę. Zaciskamy i teraz łapiemy oba końce włóczek w taki sposób, żeby ogonek przechodził nam od wewnętrznej strony do zewnętrznej koło naszego kciuka, a nitka idąca do kłębka obok palca wskazującego, tak jak widzicie na filmie. Końcówki przytrzymujemy sobie pozostałymi palcami. Teraz odginamy trochę nadgarstek do tyłu i przechodzimy naszymi drutami pod pierwszą nitką, tą, którą mamy na kciuku, zahaczamy od góry nitkę, którą mamy przed palcem wskazującym i przeciągamy ją. Łapiemy nitkę tak jak wcześniej i przechodzimy najpierw pod pierwszą nitką przed kciukiem, po czym łapiemy od góry nitkę przed palcem wskazującym i wyciągamy. Kontynuujemy tak aż do momentu, w którym będziemy mieli na drutach 22 takie pętelki. Ostrożnie wyciągamy jeden z drutów. Ten drut z pętelkami łapiemy w lewą rękę, a drugi drut w prawą. Pierwsze oczko po prostu sobie przekładamy z jednego drutu na drugi, przytrzymując główną nitkę, żeby nie zrobiło nam się za luźne. To będzie oczko brzegowe. Teraz tę główną nitkę przekładamy sobie na prawą stronę drutu, tak żeby znajdowała się za nim. Będziemy teraz robić oczka prawe, więc włóczka musi się znajdować po prawej stronie. Teraz wkładamy drut w pierwszą pętelkę, zahaczamy drutem od góry o nitkę i ostrożnie wyciągamy ją przez pętelkę i równie ostrożnie zdejmujemy pętelkę z lewego drutu. W ten sam sposób postępujemy z drugą pętelką. Przechodzimy przez pierwsze oczko od lewej strony
Łapiemy za naszą główną nitkę z tyłu i przeciągamy, po czym zdejmujemy z drutu. Tylną nitkę możecie sobie przytrzymać palcem, jeśli jest Wam ciężko ją nabrać. I powtarzamy to dla wszystkich pętelek, jakie mamy nabrane. Kiedy już wszystkie pętelki znalazły się bezpiecznie na prawym drucie, to zamieniamy je miejscami. Przekładamy znowu pierwsze oczko. I znów wbijamy się w pierwsze oczko od lewej strony, łapiemy za nitkę i przeciągamy, po czym zdejmujemy z lewego drutu. I powtarzamy. To, co teraz robimy, to ściek francuski, zwany też karbowanym, czyli garter stitch, który polega właśnie na tym, że przerabia się we wszystkich rzędach zwykłe oczka prawe. Przy przerabianiu zwróćcie uwagę, żeby ta pętelka, która nam się tworzy, nie była skrzyżowana ani przekręcona. I znów powtarzamy aż do końca rzędu. Potem odwracamy. Nie przejmujcie się, jeśli te pierwsze rzędy nie wychodzą Wam idealnie równe. Z kolejnymi pętelkami wszystko się wyrówna. I zaczynamy kolejny rząd. Tak jak wszystkie, zaczynamy go od przełożenia jednego oczka bez przerabiania. I tak naprawdę to jest wszystko, co potrzebujemy do zrobienia szalika. Po prostu przerabiamy dalej oczka prawe w każdym rzędzie, aż osiągniemy właściwą długość. Mówiłam, że to łatwe? Z czasem na pewno wyrobicie sobie nawyk trzymania odpowiedniego napięcia nici, żeby oczka wychodziły ładne i równe. Z czasem też ten ruch wejdzie Wam w nawyk na tyle, że będziecie mogli przerabiać oczka bez zwracania na to szczególnej uwagi, opierając się po prostu na pamięci mięśniowej. Dzięki temu można spokojnie dziergać sobie szalik, na przykład oglądając film, co swoją drogą bardzo polecam, dzięki czemu praca się tak nie dłuży. Po kilku rzędach zauważycie, że, co jest charakterystyczne dla ściegu francuskiego, po obu stronach robótka wygląda tak samo. Także spokojnie sobie przerabiamy dalej. Te oczka, których nie przerabiamy na początku rzędu, tworzą nam potem taki ładny łańcuszkowy brzeg. W ściegu francuskim fajne jest też to, że dzięki tym żeberkom, które tworzą nam oczka, to cały szalik jest taki puszysty i elastyczny. W którymś momencie dojdziemy z naszą robótką do momentu, w którym skończy nam się pierwszy motek i będziemy musieli dowiązać nową nitkę. Starą końcówkę nitki zostawiamy z tyłu robótki, natomiast nową przekładamy sobie na przód, przekładamy za lewy drut i przerabiamy dalej właśnie tą nitką. Starą końcówkę możemy sobie lekko przytrzymać, żeby całość nam się nie rozjechała. Robimy jeszcze kilka oczek, po czym przerzucamy tę nitkę między oczkami na tył robótki i przerabiamy dalej do końca rzędu. Po czym odwracamy robótkę i obie te wystające nam nitki mocno ze sobą związujemy. W kolejnym rzędzie te dwie pętelki, przy których jest supełek, będą trochę ciaśniejsze, więc trochę trudniej będzie je przerobić. To najzupełniej normalne. I skoro już mamy zamontowany nowy motek, to spokojnie przerabiamy sobie dalej oczka, aż nie uzyskamy takiej długości szalika, jaka nas interesuje. Ja zrobiłam mniej więcej 1,5 metra, Wy oczywiście możecie zrobić więcej lub mniej. Jak widzicie tutaj i tutaj mamy łączenia motków. Ok, pokażę Wam teraz, jak to zakończyć. Pierwsze oczko jak zwykle przekładamy bez przerabiania i robimy jedno zwykłe oczko prawe. Na prawym drucie mamy teraz dwie pętelki. Zaczepiamy sobie drutem o pierwszą z nich, tę wcześniejszą, przeciągamy ją nad tą nową pętelką, po czym zrzucamy z drutu. Musimy tutaj uważać, żeby za mocno nie zaciągać tej pętelki, bo wtedy ostatni rząd będzie węższy niż cała reszta szalika. Robimy kolejne oczko prawe, tak żeby znowu mieć dwie pętelki. I tę pętelkę, która jest dalej od początku drutu, przeciągamy nad tą bliższą i zrzucamy. I powtarzamy aż do momentu, kiedy na drucie pozostanie nam tylko jedna pętelka. Odcinamy końcówkę włóczki
po czym przeciągamy ją przez pętelkę i zaciskamy. Nawlekamy końcówkę włóczki na igłę i ukrywamy końcówkę między oczkami. Możemy dla pewności zawiązać kilka supełków. Po czym odcinamy sobie końcówkę. I w ten sam sposób ukrywamy wszystkie pozostałe nitki. Teraz możemy uznać, że to wystarczy, albo tak jak ja, tradycyjnie zdecydować się na frędzelki. W tym celu odcinamy sobie całkiem sporo kawałków włóczki o długości powiedzmy 20-25 cm. Łapiemy razem na przykład 6 takich kawałków i składamy na pół. Znajdujemy sobie mniej więcej połowę szerokości naszego szalika i w tym miejscu przeciągamy środek włóczek, żeby zrobić z nich pętelkę. Zawiązujemy i zaciskamy. W ten sam sposób montujemy dookoła 4 kolejne frędzelki. I powtarzamy też dla drugiego końca szalika. Teraz jeszcze tylko podcinamy końcówki chwostów. I proszę bardzo, mięciutki szalik gotowy. I jak? Udało się? Wszyscy żyją? Koniecznie dajcie znać, jak Wam poszło. A jeżeli napotkaliście jakikolwiek problem, coś nie chciało Wam działać, oczka nie chciały się układać, coś wychodziło za ciasno, coś za luźno, to napiszcie albo tutaj w komentarzach, albo na naszej grupie na Facebooku i na pewno wspólnie dojdziemy do tego, co poszło nie tak i jak to naprawić. A ja się tymczasem z Wami żegnam i widzimy się za tydzień.